Witajcie w kolejnym odcinku Stosje Kreski. Dzisiaj zawożę was w miejsce, które ma swoje mroczne sekrety. Będę do tego potrzebował jednej ważnej rzeczy. Damn good coffee. I nie można zapomnieć o tradycyjnym amerykańskim pączku. Z nadzieją. Mam też polską wersję. No w sumie to nie wiem, który policjant, czy polski, czy amerykański ma lepszy wybór. Dla mnie oba są bardzo dobre. Ale najważniejsze jest to, że jestem już gotowy, żeby pokazać wam płytę, ścieżkę dźwiękową z miasteczka Twin Peaks. Tylko muszę najpierw wyczyścić palce, żeby nie pobrudzić płyty. Jeszcze łyczek. Naprawdę dobra. Mogę wam pokazać, jak wygląda. To jest dokładna reedycja tej wersji z 1990 roku. Przód jest identyczny. Nawet powiedzmy, że jakość grafiki pozostała identyczna. Obraz jest dosyć mocno zaszumiony. Myślę, że nikt tego nie będzie postrzegał jako wadę. Wszystko zostało jak w oryginale i najlepsze jest to, że tył został również w pełni oryginalny. Są tutaj sylwetki wszystkich głównych bohaterów oraz są tutaj również osoby, które występują regularnie w odcinkach. Mamy tutaj oczywiście agenta Dale'a Coopera, jest oczywiście Leland Palmer. Są wszyscy, jest Pinkowa Dama, także możemy tutaj mówić o w pełni oryginalnej reedycji. Poniżej są utwory, na dole są oczywiście informacje odnośnie dystrybucji oraz wytwórni. No dosłownie jest to 1:1. Patrzyłem na zdjęcia tej edycji pierwszego presu z 90 roku, wygląda zupełnie identycznie. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Jakby w środku jest sama koperta. Nie ma tutaj nic w środku, nie ma żadnych kodów na pobranie ścieżki dźwiękowej w wersji cyfrowej. Pomimo tego, że jest tutaj sama koperta, nie jest zadrukowana z żadnej strony, to jest włożona folią antystatyczną, więc szczerze mówiąc czasami wolę mieć dobrze zabezpieczoną płytę niż dostać jakąś wkładkę, która często jest również marnej jakości. Taka płyta jest gotowa do odsłuchania, nie trzeba jej myć, wiem, że niektórzy to robią. Nie ma też żadnych rys, nie jest zabrudzona, nie ma żadnego nalotu z papieru, po prostu jest taka, że można ją od razu odsłuchać i według mnie w obecnych czasach to powinien być zupełny standard, żeby płyty po prostu były odpowiednio dostarczane i żeby były bezpiecznie przechowywane już na etapie wysyłki. Płyta wygląda dosyć charakterystycznie dla soundtracków Warner Bros. Widziałem, że label jest identyczny, jest logo wytwórni. Jest informacja, z jakiego to jest filmu. Dwie strony, łącznie jest tutaj 11 utworów. Jeśli chodzi o utwory, to generalnie bardzo polecam kupić tą płytę i przesłuchać ją właśnie na winylu, bo brzmienie jest bardzo dobre, co potwierdzają również recenzje na Discogs, gdzie ludzie, porównując to wydanie do tego pierwszego, właściwie nie słyszą różnicy. Naprawdę brzmi to bardzo dobrze. Czuć taki w pełni analogowy, ciepły sound. Nie ma żadnych przydźwięków. Polecam przesłuchać, to jest jedna z lepiej brzmiących płyt. Czuć, że nie jest to jakaś zgrywka z MP3 czy z dziwnych innych źródeł. Oczywiście winyl się pięknie świeci. Nie ma mowy tutaj o żadnych ryskach. Można powiedzieć, że płyta będzie zachowywała ten stan przez bardzo długi czas. Okładka jest połyskująca. Nie wiem, jaki jest oryginał, ciężko mi powiedzieć. Można się spodziewać, że będzie tutaj sporo rys, ale nie jest to taki połysk jak na przykład w przypadku płyty Daft Punk, którą widzieliście w jeszcze poprzednim materiale, czy płyty Black Sabbath, tej ostatniej. Tam jest bardzo dużo czarnego w jednym i w drugim przypadku, więc bardzo to widać. Tutaj niespecjalnie będzie to widoczne. Dodatkowo przechowuję standardowo płyty w takich koszulkach. Natomiast same płyty, jeśli nie ma folii antystatycznej, to też mam takie specjalne wkładki, które zabezpieczają płytę na długie lata.
Myślę, że już nie muszę nikogo przekonywać, kto oglądał Miasteczko Twin Peaks, że muzykę właśnie z tego serialu należy słuchać wyłącznie w takiej edycji. Po prostu trzeba sobie to włączyć, zamknąć oczy, zaparzyć sobie kawę, zjeść pączka i przenieść się do miasteczka o populacji 51 201 osób. Ścieżki dźwiękowe na winylu są bardzo fajnym dodatkiem do filmów. Jeśli macie w swojej kolekcji jakieś ciekawe tytuły, ciekawe pozycje, o których chcielibyście coś napisać, czekam na komentarze. Chętnie poczytam o tym, jakie perełki są w waszych kolekcjach. Oprócz Miasteczka Twin Peaks mam jeszcze w swojej kolekcji jedną płytę ze ścieżką dźwiękową z filmu. Jest to film Niesamowite przygody Billa i Tedego. Być może nie znacie tego filmu lub go w ogóle nie kojarzycie. Grał tam Keanu Reeves. Film jest z 1989 roku, więc ścieżka dźwiękowa jest naprawdę 10 na 10. Kupiłem tą płytę na giełdzie za jakieś 15 zł. No raczej jest to film mało znany, więc po prostu wystawca, który mi ją sprzedał, mówił, że jeździ z tym już jakiś rok. Także trafiło widocznie na dobrą osobę i na dobry czas, żeby ją kupić. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że moje filmy o winylach wam się podobają. Jeśli chcielibyście zasugerować mi temat odcinka lub napisać o swoich płytach, komentarze są świetnym miejscem na to. Już wkrótce będą kolejne odcinki, więc subskrybujcie kanał, aby ich nie przegapić. Do zobaczenia.